Każdy z nas został zesłany na tą ziemię w tym samym celu. Po to, żeby się uczyć, doświadczać, rozwijać, stać się jak najlepszą wersją siebie z możliwych. Każdy z nas jest pełen potencjału. My nie jesteśmy ludźmi doświadczającymi duchowości. My jesteśmy duchowymi istotami doświadczającymi ludzkiego życia. To, co widzisz tu z zewnątrz, to fizyczne ciało, to jest tylko naczynie. To jest dar, dzięki któremu mogę uczyć się, doświadczać w fizycznym wymiarze. Ale to ciało jest kruche, jest tymczasowe. To, co w środku, jest nieśmiertelne i to, co w środku, jest najważniejsze. Dlatego, jeżeli nie skupiasz się na tym, co jest w środku, nie pracujesz, nie dbasz o to, co jest w środku, nie rozwijasz się, nie stajesz się coraz lepszą wersją siebie, nie przekraczasz swoich limitów, zaczynasz czuć się, jakbyś była nieszczęśliwa, niespełniona, dlatego, że nic nie boli tak, jak zmarnowany potencjał. Wyobraź sobie, że jesteś na łożu śmierci i otaczają Cię duchy wszystkich możliwych wersji siebie, którymi mogłaś się stać za życia. Którymi byś się stała, gdybyś tylko podjęła taką decyzję. I zwracają się do Ciebie. Mogłaś nas wszystkich tchnąć życie, a zamiast tego zabierasz nas wszystkich ze sobą do grobu. No nie jest to przyjemna wizja. Musisz uświadomić sobie, że każdy z nas dostał dokładnie ten sam zestaw narzędzi. Jedyne, co musisz zrobić, to odważyć się go użyć. Jeżeli jesteś osobą, która ma pragnienie rozwoju, nauki, poszerzania swojej świadomości i pragniesz zmiany, to jest filmik dla Ciebie. I pierwszy krok, o którym będę dzisiaj mówić, to jest decyzja. Musisz podjąć decyzję o porzuceniu narracji ofiary. O porzuceniu narracji, którą większość z ludzi próbuje tłumaczyć wszystkie swoje życiowe nieszczęścia i większość ludzi niestety przeżywa całe swoje życie w tej narracji. Często bywa tak, że ta narracja tworzy osobowość tej osoby, ta narracja ofiary. Musisz uświadomić sobie fakt i zaakceptować, że to Ty i nikt inny jest odpowiedzialna za własne życie. I to my sami jesteśmy architektami własnego nieszczęścia. Nikt inny. Musisz wziąć ten ciężar na swoje ramiona. Musisz przestać prosić o mniejszy ciężar, a zacząć prosić o silniejsze plecy. Dlatego, że życie jest ciężkie. Życie jest pełne strat, pełne cierpienia i masz dwa wyjścia w tej sytuacji. Możesz albo trwać w tej narracji, użalać się nad sobą i być tylko ciężarem dla wszystkich innych wokół i wieść takie żałosne życie, albo stać się na tyle silną osobą, że bez względu na to, co Ci się przytrafi, jak bardzo tragiczne będzie to doświadczenie, to zamiast załamywać się i utwierdzać w tej narracji ofiary, będziesz potrafiła wyciągnąć lekcje z najtrudniejszych sytuacji w Twoim życiu i staniesz się silniejszą, mądrzejszą, lepszą, bardziej świadomą, zdrową, dorosłą jednostką. Osobą, na której inni będą mogli polegać, a nie będziesz dla nich tylko ciężarem. Musisz uświadomić sobie, że nikt nie weźmie za Ciebie tej odpowiedzialności. Nikt nie został zesłany na tą ziemię po to, żeby Cię uratować. Żadna osoba nie została tu zesłana, żeby Cię uszczęśliwić, żeby sprawić, że będziesz kompletna. Nie czekaj na takie osoby. Nie licz na to, że nagle w Twoim życiu pojawi się osoba, która Cię uratuje. Dlatego, że w sytuacji, w której jesteś, jedyna osoba, która może się pojawić, to toksyczna osoba. To osoba, która wyczuje na odległość Twoją desperację i Cię wykorzysta. I zostawi Cię jeszcze większym bałaganie, niż Cię zastała. Dlatego, że w tym momencie, w tym położeniu, w którym jesteś, czyli właśnie w tym desperackim położeniu, gdzie potrzebujesz kogoś, żeby Cię uratował, jesteś dosłownie magnesem dla ludzi, którzy by to wykorzystali. Dla narcyzów, socjopatów, psychopatów, manipulantów, dla złych ludzi, dla ludzi, których nie chcesz w swoim życiu. Jesteś magnesem dla takich ludzi, dlatego że desperacja to najbardziej intensywny zapach na świecie. I my nie dostajemy to, czego pragniemy. My dostajemy to, jacy sami jesteśmy. Przyciągamy to, co sobą reprezentujemy. Nie przyciągniesz zdrowej, dojrzałej, świadomej jednostki,
Dlatego, że taka jednostka będzie zainteresowana tylko i wyłącznie drugą, świadomą, zdrową jednostką, która pracuje nad sobą. Jeżeli chcesz mieć w swoim życiu wartościowych ludzi, musisz sama taka się stać. Musisz wykonać niezbędną pracę, dlatego że wszystko, co wartościowe, wymaga wysiłku. Wartościowe życie wymaga dyscypliny. Wszystkie osoby okresu życia zapytane o to, czego najbardziej żałują w tym życiu, zawsze odpowiadają to samo, że nie spróbowali, że nie walczyli, że nie wykorzystali tej szansy. Nikt nigdy nie odpowiada, że żałuje, że spróbował. Nikt. Postaraj sobie przypomnieć moment w Twoim życiu, gdzie czułaś się szczęśliwa, gdzie coś Ci się udało, gdzie czułaś, że możesz wszystko, gdzie czułaś tą ekscytację na nadchodzący kolejny dzień, gdy budziłaś się rano i żyłaś tak, jakby ten dzień był ostatni. Dlatego, że każdy dzień jest ostatnim. Każdy dzień może być ostatnim dla mnie, dla Ciebie, dla kogoś z Twoich bliskich. My często o tym zapominamy. Wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni. Żyjemy tak, jakbyśmy mieli nieograniczoną ilość czasu. A to nieprawda. Żaden człowiek na tej ziemi nie ma gwarancji, że będzie dla niego jutro. Bez względu na jego pozycję, bez względu na to, czy jest biedny, czy bogaty, bez względu na to, jak bardzo świadomy jest, czy żyje w ciągłej nieświadomości, nie ma znaczenia. Na tej płaszczyźnie wszyscy jesteśmy równi. Dlatego nie czekaj do jutra. Nie czekaj ze zmianą do jutra. Dlatego, że jutro może nie nadejść, a nic nie boli tak, jak umierać ze świadomością, że nawet nie spróbowałaś zawalczyć o swoje marzenia. Nawet nie spróbowałaś, żeby być lepsza. Nawet nie spróbowałaś, żeby rozwijać swój potencjał, żeby wykorzystać to, co masz. Bo masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby stać się jak najlepszą wersją siebie. Każdy z nas wszystko, czego potrzebuje, ma już w sobie. Jedyne co, musisz odważyć po to sięgnąć. Nie zmienisz przeszłości, ale wciąż masz wpływ na to, co jest tu i teraz. Przestań zamartwiać się rzeczami, nad którymi nie masz kontroli i skup się na tym, co możesz kontrolować. Jest wiele w życiu takich sytuacji, z którymi nic nie możesz zrobić, ale zawsze masz wybór, jak możesz na nie zareagować. Zawsze masz wybór, czy z najgorszej sytuacji, która Ci się przytrafi, czy wyjdziesz z niej zraniona, obrażona na cały świat, czy wyjdziesz z niej mądrzejsza. Bo właśnie w tych najgorszych momentach jest najwięcej lekcji. Więc jeśli tylko byś chciała, jeśli tylko byś chciała stać się lepsza, jeśli tylko byś chciała się uczyć, to jest kopalnia wiedzy, nauki i rzeczy, które sprawią, że będziesz lepszą wersją siebie, mądrzejszą, bardziej świadomą jednostką, która będzie lepiej przygotowana na przyszłość. Bo wszystko, co nam się w życiu przytrafiło się w jakimś celu. Przytrafiło się po to, żeby nas czegoś nauczyć, po to, żeby przygotować nas na coś większego, po to, żeby przygotować nas na coś bardziej wspaniałego.